Partnerem odcinka jest aplikacja eSIM Saili. Partnerem wyprawy jest serwis wakacje.pl. Moi drodzy, jestem w Bangkoku, w miejscu o nazwie Don Mueang. Nie chodzi tu o żadnego sycylijskiego Dona, tak się po prostu nazywa lotnisko. Ważna informacja, Bangkok ma dwa wielkie lotniska. Zbudowano tutaj nowe, ogromne i zakładano, że to nowe przejmie cały ruch, bo Don Mueang działa od, zdaje się, 1914 roku. Ale to nowe się błyskawicznie zatkało, więc tego nie zamknięto i przeniesiono tutaj loty głównie krajowe oraz tanie linie międzynarodowe również. Odlatujemy stąd samolotem, który spełnia te oba kryteria, bo należy do tanich linii oraz jest lotem krajowym. A lecimy do prowincji Surat Thani. Do miasta o nazwie Surat Thani, bo tak samo nazywa się stolica owej prowincji. To jest południe Tajlandii i to jest prowincja tajska, w której jeszcze nigdy nie byłem. No i po co wam o tym wszystkim tutaj mówię na lotnisku? No właśnie po to, że to jest sam początek naszej podróży i będziecie w tej podróży do Surat Thani współuczestniczyć. Oczywiście pod warunkiem, że będziecie chcieli. Wystarczy obejrzeć ten program. Kończę, gdyż kończą się również schody ruchome, zaraz nasze stanowisko. Do zobaczenia po locie szczęśliwym, mam nadzieję. Lot był niezwykle szczęśliwy, dolecieliśmy bez problemu. Zresztą to był taki lot z gatunku tych trochę Kraków-Warszawa. Zapiąć pasy, wznosimy się, 15 minut lotu, zapiąć pasy, schodzimy w dół. Jesteśmy na lotnisku w Surat Thani. Tak naprawdę tego miasta niemal nikt nie zwiedza, bo nie ma tu szczególnych atrakcji, ale jest ono niezwykle ważne z punktu widzenia tajskiej turystyki, gdyż jest bazą do odwiedzin dwóch bardzo atrakcyjnych miejsc. My jedziemy tylko w jedno z nich, więc zacznijmy od tego, do którego nie jedziemy. Słynna wyspa Koh Samui. Stąd się jedzie busem, potem wsiada na prom i tam się dostaje. Wyspa niezwykle znana. Chyba jedno z najpopularniejszych miejsc w Tajlandii odwiedzanych przez turystów. Chcieliśmy jednak trochę mniej oczywiste miejsce znaleźć, równie piękne. Jest tu mianowicie Park Narodowy. Największy park narodowy w całym kraju. On się nazywa Khao Sok i jest podobno przecudny. Tam właśnie jedziemy busem, nie promem, bo to jest w głębi lądu. Będziemy jechać mniej więcej 2 godziny, coś z tej podróży pokażemy. No i a co widział i co przeżył, film ten wszystko wam opowie. Pani, która przyjechała po nas na lotnisko i zawiezie nas do hotelu, powiedziała, że droga potrwa mniej więcej 2 godziny. Mieliśmy pierwotnie zatrzymać się, by po drodze owej coś zjeść, ale chcemy dojechać jeszcze za dnia. No więc zatrzymaliśmy się przy sklepie po jakieś drobniutkie rzeczy. To jest niesłodzona herbata zielona. Po tym nie wiem, że jest niesłodzona, po tym wiem. Ulung, porządna rzecz. Już u nas też się taka herbata pojawiła i to jest coś ekstra, czyli chipsy zrobione z mątwy, z kałamarnicy o smaku słodkiego sosu chili. Jakie to jest? O, ale intensywny, kalmarowo-mątwiany
zapaszek się w powietrzu uniósł. No nie wiem, chyba lepiej rzeczywiście zjeść to na zewnątrz, a nie w aucie. Gdyby zrobić z tego linę do holowania, to tak do 3 ton obiekt holowany by się na niej utrzymał. Chowam. To białe auto jest nasze. Jedziemy. Herbatę prawie całą wyżłopałem. Ja wiem, że oolong to nie jest zielona. Powiedziałem z przyzwyczajenia, bo wcześniej w Bangkoku kupowałem właśnie w ten sposób zapakowaną jaśminową, niesłodzoną, zieloną. Uwielbiam to. Gorzka, zielona herbata, a i oolong, o widzicie, nie jest zielona. Wspaniale gasi pragnienie. Ponieważ kalmary nie nadają się do jedzenia, czy też mątwa, do jedzenia w przestrzeni publicznej, no bo byśmy tutaj wydawali zapach kutra rybackiego, zmieniłem przekąskę. Bardzo śmieszna rzecz. Ziarna zielonego groszku, wysuszone i otoczone w czymś, co jest przyprawą do zupy tom yum goong. Porządne. I tak dojedziemy. Jeszcze godzina. Dotarliśmy na miejsce i to jest w dodatku miejsce, w którym będziemy spali, Agnieszka i ja. Jestem na tarasie naszego bungalowu. Nie będę was wpuszczał do środka, tam moja dobra żona nas rozpakowuje. No po prostu sypialnia, duże łóżko, klimatyzator i łazienka obok. No, nic szczególnego, ale wszystko, co trzeba jest. Lodóweczka jest również. Ja tutaj wyjąłem sobie rzeczy najpotrzebniejsze. No z tym się nie rozstaję. Zieloną herbatę, nie zieloną, oolong, przyzwyczajenie z drugą naturą. Zatem herbatę niesłodzoną wypiłem, woda. Pamiętajcie, ja mam obsesję pewnego rodzaju, więc nie chodzi tylko o to, by nie pić tu wody z kranu. Ja również płuczę sobie szczoteczkę do zębów taką wodą butelkowaną w tej z kranu, ameba i inne zagadnienia. Kolejna rzecz bardzo potrzebna, piękna różowa buteleczka. To jest mixturum komarum, czyli tajski, z pierwszego lepszego sklepu jest w każdym, płyn przeciwko komarom. Jesteśmy u wrót dziewiczej dżungli. Jest tu znacznie większa duchota niż w Bangkoku. Stopni trochę mniej, w tej chwili 30, ale parno i komary są. No i rzecz, którą przywiozłem ze sobą z Polski, a kiedyś przywiozłem ją z Tajlandii, mianowicie mój skrypt egzaminacyjny ze szkoły w Bangkoku kulinarnej, bardzo porządnej, bo myślę o tym, co tutaj w trakcie tych 2 nocy, 2 dni, poza tymi nocami, tego pobytu tutaj ugotować, bo coś ugotować wypada. W Bangkoku, wiecie, wielkie miasto, nie ma warunków, tu trzeba coś ugotować. Więc będę o tym rozmyślał. Jestem solidnie popstrykany, jestem nawodniony i za mniej więcej kwadransik, pewnie będzie już ciemno, idziemy jeść. To będzie nasz obiad, a zarazem kolacja. Kalmary, welkałamarnice suszone się nie sprawdziły. Groszek tak, ale cóż to groszeczek, przeleci. Zaraz idziemy. Miejscowość, w której śpimy, nazywa się Klong Sok. Jest to nazwa wiodąca się od rzeki. Klong to rzeka albo kanał. Tu jest rzeka i nazywa się właśnie Sok. I była to maleńka wioseczka. W tej chwili jest to jedna główna droga, przy niej hotele, apartamenty, bungalowy, no takie, w jakich właśnie śpimy, restauracje i wszystko to, czego potrzeba turystom. Ponieważ właśnie stąd zaczyna się
podróż do Parku Narodowego. To jest właśnie brama do tegoż parku, jak już wspominałem. No, można tutaj zjeść, ale tak naprawdę ludzie nie przyjeżdżają tu po to, by być właśnie w tej miejscowości. Tutaj śpią, tutaj jedzą, a co robią dalej, to pokażemy Wam jutro. Ale zanim to zrobimy, jeszcze dzisiaj coś też Wam pokażemy. Oto lokal, który przynależy do naszego sypialnianego kompleksu. Nazywa się Wind Song, czyli pieśń wiatru. A w podtytule ma bardzo ważną informację. Mianowicie farm to table, czyli z pola do stołu. Wprost z pola do stołu, gdyż właściciel tego, przez chwilę z nim rozmawialiśmy, jest również farmerem i uprawia różne rzeczy. No i zdaje się, że jest to miejsce niekiepskie. Jeszcze niczego nie uszczknąłem, ale to wszystko, co mam przed sobą, no wygląda przepięknie. Wygląda książkowo-katalogowo. Pokazywałem Wam w Bangkoku Tom Yam Goong albo Tom Yam Goong. Zupę, która jest z owoców morza albo z samych krewetek, najczęściej, tak mnie uczyli w szkole, powinna być robiona bez mleczka kokosowego, choć zdarzają się wersje również w podtytule ze słowem creamy, czyli z mleczkiem. Natomiast ta zupa, Tom Kha Kai albo Tom Kha Gai, jest zawsze z mleczkiem kokosowym. Jest to zupa z kurczaka. Również musiałem ją ugotować, bo jest w tym skrypcie, a miałem egzamin i musiałem wszystko, co w tym skrypcie jest, ugotować. No więc sprawdźmy. Wygląda pięknie. I smakuje nieziemsko. To są tak naprawdę dwa stemple tajskiej kuchni, które są najpopularniejsze poza Tajlandią w Europie. Tom Yam Goong i Tom Kha Gai. Wziąłem i dwie inne rzeczy, delikatne, dwa rodzaje krewetek. To są mianowicie, tutaj, to są krewetki smażone w chili. Są paski chili, ale to jest duża papryczka chili, więc nie jest przerażająco ostra, jak mniemam. Nie jest. Dużo zieleniny. Super sos. Powiedziałbym, że leciutkie. Co najważniejsze, spójrzcie, jak się to mięso tutaj krewetkowe ugina. Nie jest to przemęczone przebywaniem w woku. A to jest coś, co jest bardzo charakterystyczne dla południa. Mianowicie czerwone curry wykorzystywane jako materiał do dań typu stir fry. Wszyscy znamy tajskie curry. No to jest bardzo podobna koncepcja, czyli miska, mleczko kokosowe, pasta czerwona curry, rodzaj zupy. Natomiast tutaj mamy trochę tejże pasty z czerwonej pasty curry, o właściwie teraz powiedziałem, i ona jest używana jako materiał właśnie do przygotowania dania w woku. Wyczuwam tajską bazylię, również bardzo dużo zieleniny. Moi drodzy, to jest świetny adres. Jest tu oczywiście w karcie cały dział dań europejskich, no ale teraz doszła ostrość. Ale czy przyjechałem tutaj po to, żeby jeść makaron robiony po włosku? Muszę ryżem przegryźć. Powiem krótko, to jest tip-top. Kącik partnerski. A teraz słów kilka o naszych partnerach. Partnerem tego odcinka jest aplikacja eSIM Saili, która wybornie sprawdza się w podróży. Instalując aplikację Saili w telefonie, uzyskujecie dostęp do pakietów internetowych eSIM aż w 190 krajach. Odpowiedni dla siebie pakiet danych możecie kupić jeszcze w kraju przed przybyciem na lotnisko, czy też przed przekroczeniem granicy, aby natychmiast po dotarciu na miejsce nie szukać budki, w której można kupić miejscową kartę eSIM. Od razu macie dostęp do
internetu bez martwienia się o roaming. Sejli ma wbudowane zabezpieczenia, takie jak wirtualna lokalizacja, blokada reklam, czy też ochrona przed złośliwym oprogramowaniem. Dla mnie skomplikowane terminy, ale działa bez zarzutu. Używaliśmy aplikacji Sejli w Kolumbii, używamy jej teraz w Tajlandii i to jest bardzo wygodne i niezawodne rozwiązanie. Z kodem Makłowicz otrzymacie 15% zniżki na zakup takowej. Szczegóły w opisie filmu. Partnerem całej naszej wyprawy do Tajlandii jest serwis wakacje.pl, dzięki któremu możecie odwiedzić zarówno ten jakże fascynujący kraj, jak i mnóstwo innych pięknych miejsc na świecie niemal całym. A ofertę serwisu znajdziecie także w aplikacji wakacje.pl, która pozwala na przeglądanie i rezerwację oferowanych wyjazdów w niezwykle wygodny sposób na telefonie czy też tablecie. Koniec kącika partnerskiego. Nowy dzień, moi drodzy. Śpimy w tych domkach i to jest wspaniała okazja, by przed moim domkiem pokazać Wam jedno ze sztandarowych tajskich dań. Danie, które nazywa się lap mo i bardzo często figuruje w dziale sałatek, choć tak naprawdę nie jest sałatką. Jest wcale nieskomplikowane. Powiedziałbym, że wręcz bardzo proste do zrobienia, choć mamy wielość ingrediencji na stole. No to zaczynajmy od pierwszej rzeczy. To jest ryż, ale nie jest to ryż jaśminowy. To jest sticky rice, czyli taki kleisty ryż, który jest na przykład podstawą słynnego deseru miejscowego mango sticky rice. Można takowy ryż w Polsce bez problemu dostać. I co trzeba najpierw zrobić? Trzeba mianowicie w suchym woku uprażyć trochę tego ryżu. Bez tłuszczu. Chodzi o to, by on zmienił kolor, będę co jakiś czas tym wokiem przerzucał, by stał się lekko brązowawy. Ponieważ tajskie dania to nie tylko smak, to również różnorodność konsystencji. I tak naprawdę to nie pełni tutaj roli wypełniacza, lecz będzie tak niezwykle przyjemnie chrupać. O, widzicie, wok już się dymi, więc trzeba tutaj być uważnym. Nie wolno tego ryżu zjarać, zmniejsza ogień. Wok jest leciutki. To jest wok aluminiowy, nie taki kuty, no bo taki jest nam najprościej przewozić, więc teraz trzeba baczyć i co jakiś czas wokiem wstrząsać. Ogień musiałem zmniejszyć dość radykalnie, jeszcze raz powtórzę, to jest wok, który bardzo łatwo chwyta temperaturę. Jest po prostu leciutki, podróżny. Więc gdyby była za mocna temperatura, to by się przypaliło. A to ma tylko zmienić kolor. I teraz ów ryż przesypujemy do moździerza. Dobra, łyżeczką będzie łatwiej, żeby niczego nie uronić. I następnie w tym moździerzu zgniatamy. Nie chodzi o to, by zrobić z tego mąkę ryżową. Chodzi o to, by to pozostało takowe, by chrupało w ustach. No zresztą to jest powolny proces. Zaraz zobaczycie, jak to się robi. Systematycznie i powoli. Wok już nie będzie mi do niczego potrzebny. Teraz przydatny będzie rondelek, tajski rondelek. W restauracji, w której wczoraj jedliśmy kolację, to jest lokal przy owym kompleksie domków, w którym śpimy, poprosiłem o składniki do zrobienia lap mo i dali mi wszystkie, łącznie z ryżem uprażonym i zgniecionym. Widzicie, to się specjalnie nie różni od tego, co ja zrobiłem. Rzecz prosta, ale chciałem, byście widzieli, jak to się robi. No więc idziemy dalej. Znowu nie za duży ogień, trochę wody i teraz do środka wędruje mielona wieprzowina. Sałatka lap mo jest sałatką, w cudzysłowie, z mielonej wieprzowiny. Woda zaczyna się gotować i to teraz bez żadnych dodatków ma się dusić po prostu. Ma się udusić, aż mięso będzie dobre.
Dobrze jest rzecz rozgniatać łyżką albo też widelcem, jeśli wolicie. Chodzi o to, żeby to mięso nie zbijało się w grudki. I też chodzi o to, żeby woda, ta odrobina wody, którą dolałem, wyparowała. Wtedy, jak tak się stanie, będziemy mieli pewność, że mięso jest dobre. No i tak właśnie jest. Spójrzcie. Nie ma w ogóle wody. Garnek, rondelek po brzegach zbrązowiał. Nie ma wielkich grudek. Wyłączam. W tym nie ma na razie w ogóle żadnych przypraw. To jest mięso sauté. To jest mniej więcej coś takiego, czym prześladowano nas w przedszkolu. No, tylko trochę soli tam dodawano i musieliśmy coś takiego jeść. No i czy to było dobre? No nie. Ale gdyby w przedszkolu zrobiono coś, co ja za chwilę zrobię, to przedszkolaki klaskałyby z radości i grzecznie szłyby spać po obiedzie, w ogóle nie protestując, ponieważ za chwilę zrobię z tym coś wspaniałego. To jest gotowe do doprawienia. Sos, którym się to doprawia. Można go zrobić, przepraszam, w osobnej miseczce, ale można też wszystko przyprawić tutaj. Cukier. To jest jeszcze bardzo ciepłe. Chodzi o to, żeby ten cukier się rozpuścił. Tego cukru dość sporo. Mniej więcej taka płaska łyżka cukru. I teraz od razu robimy tak. On pod wpływem ciepła powinien się rozejść. Ale możemy to zrobić osobno. Wówczas najpierw do miseczki osobnej wsypujemy cukier i dodajemy dwie rzeczy płynne. Jedna z nich to sos rybny. Jeśli mamy taką płaską łyżkę albo też pełną łyżeczkę cukru, to 4 łyżki sosu rybnego i 4 łyżki soku z limonek, wel, limetek. Nie będę tego odmierzał, wycisnę wszystko, co tutaj jest. Jeśli będzie zbyt kwaśne, to po prostu jeszcze to leciutko dosłodzę. I jeszcze jedna rzecz, którą mi tutaj dano w komplecie, choć ja jej nie użyję. To jest mianowicie glutaminian sodu, MSG. Wzmacniacz smaku i zapachu. Wszechobecny w kuchni Azji, nie tylko południowo-wschodniej. No, Chińczycy są bardzo w tym wyspecjalizowani. Podobno to uczula, podobno, wiem, że na pewno uczula, bo znam kogoś bardzo dobrze, kto ma na to uczulenie, więc skoro można mieć na to uczulenie, no to nie dodaję. Wystarczy nieco mocniej doprawić danie, bo to tylko podbija smak. I co teraz? Sprawdźmy najpierw temperaturę. Zrobimy to w sposób niezwykle prosty. Tak, to już jest letnie. Super. Ale w ogóle nie jest ostre. Więc teraz do tego wędruje trochę rozgniecionej albo też zmielonej, suszonej papryczki chili. Ile jej, to zależy od waszego uznania. Teraz w środku musi się znaleźć ów ryż. Widzicie, on ma różną konsystencję. No nie da się w moździerzu zgnieść tego idealnie. Jest tu i proszek, i takie grubsze ziarna, ale to i tak będzie niezwykle przyjemnie chrupało. To zmieni owo danie. Ten dodatek jest niezbędny. Szalotka. Dużo szalotki. Takową kupicie bez trudu i w Polsce. Mięta. Mięta jest konieczna. I szczypiorek. I jeszcze jedna zieloność, mianowicie kolendra. I teraz to wszystko należy wymieszać. O, właśnie tak. To mięso jest niejako takim tłem, które nasiąka owymi smakami. A mamy tutaj wszystko, co w kuchni tajskiej jest najważniejsze. Mamy słodycz od cukru, mamy słoność od sosu rybnego, mamy ostrość od chili, mamy kwaśność
od limonek, wellimetek. Mamy wszystko. I jeszcze w dodatku ten ryż spełnia jedną funkcję. Tam są pewnego rodzaju soki, no mięso zostało odparowane, ale nie będzie pływać, gdyż to się wchłonie w ryż. Dobrze, niech to sobie postoi 5 minut. Kolendra ani szczypior przez ten czas nie zwiędną. To przejdzie tymi smakami i za chwilę będziemy w bardzo charakterystyczny sposób labmo podawać. Gotowe danie wykłada się na talerz i podaje z dodatkami. Dodatkiem koniecznym jest coś, co zaraz Wam pokażę, mianowicie chorapa, czyli tajska bazylia. To koniecznie trzeba jeść z tajską bazylią. Ona ma wspaniały taki anyżowy aromat. Do tego mamy jeszcze jarzynowe kombinacje, czyli fasolnik chiński, surowy, pokrojony w takie kawałeczki, no i pięknym tajskim nożem wykrojone plastry ogórka oraz marchewki. I teraz osobny talerz i każdy sobie tutaj komponuje dowolnie, czyli nakłada trochę labmo, dodaje się do tego listki bazylii, dodaje się do tego trochę fasolnika chińskiego, weźmy jeszcze ogórasa, on będzie dobry. No i co? Łyżka gdzie jest do jedzenia? Weźmy tę. W zasadzie za nie mówiłem nie tylko dlatego, że mam w ustach jedzenie, ale również z powodu smaku. To jest kapitalne, wiecie, no i właśnie o to chodzi. Również o zabawę konsystencją, zwaną u nas modnie teksturą w tej chwili, bo to chrupie. Nie tylko ów ryż zgnieciony, również te surowe jarzyny, proste i doskonałe. To jest właśnie siła tajskiej kuchni pod postacią labmo. Zaintrygował mnie napis Farm to Table w restauracji miejsca, w którym się zatrzymaliśmy. Jedzenie było bardzo dobre, składniki do gotowania dzisiaj rano bardzo świeże, więc koniec języka za przewodnika. Pogadaliśmy z szefem. On jest znany jako Mr. Kao Sok. Jest nie tylko właścicielem, ale również szefem kuchni i rolnikiem. I jesteśmy właśnie na jego farmie, która jest dosłownie 3 minuty od miejsca, które już znacie. No i tutaj mnóstwo rzeczy, które właśnie on podaje. Tutaj mamy banany. Tutaj mamy cudowny owoc chlebowca, jackfruit. Kawałek dalej ananasy, ale nad moją głową rosną limonki, takie do wyciskania soku, bo są też oczywiście limonki kafir, które służą do aromatyzowania dań. Jest tu marakuja, jest tu mnóstwo rzeczy. Farm to table, czyli chodzi o to, również w Tajlandii, żeby skrócić łańcuch dostaw, żeby rzeczy, które się podaje, były w bezpośredniej okolicy zrywane, sadzone, by tu właśnie rosły. I tak tu jest. O, cudowny, maleńki jeszcze ananasik. To jest atrakcja dodatkowa, bo te atrakcje główne owej okolicy dopiero przed nami. A zatem osiągnęliśmy najważniejszy cel naszej podróży do tej części Tajlandii. Jesteśmy już w Parku Narodowym. Co mamy dookoła? Ta zieloność to dżungla, naprawdę dzika dżungla, mówiąc precyzyjniej las deszczowy. To jest rzeka Sok, spiętrzona, bo mamy tutaj zaporę, bardzo ważną. To dzięki tej zaporze ta część kraju ma prąd. Zatem Park Narodowy ustanowiono w roku 1980, a w roku 1982
W 60. urodziny króla Ramy IX oddano do użytku ową tamę. Ona nazywa się Światło Królestwa. I teraz co tutaj można robić? No ja jestem na razie bardzo blisko parkingu, więc oczywiście możecie tu przyjechać i chodzić wokół parkingu, ale nie po to się tu przybywa. Tutaj można zorganizować sobie trekking, czyli iść po prostu w ten dziki las, najlepiej z przewodnikiem, bo są tacy, którzy poszli tam sami i nie wrócili. Ludzie są lekkomyślni, a mówiąc jeszcze lepiej bezmyślni. Pamiętajcie, o tej dzikiej przyrodzie będę jeszcze mówił. Można też, skoro mamy dużo wody, robić to samo, co robią ci państwo, czyli wsiąść na pokład longtaila i popłynąć. I to jest, moim skromnym zdaniem, najlepsza opcja, gdyż trekking w dżungli, w klapkach, to jest rzecz lekkomyślno-bezmyślna, a przecież my jesteśmy poważnymi ludźmi. Zatem na pokład. Zapora spiętrzyła rzekę, więc powstało ogromne jezioro. Ono nazywa się Chaolan, tak samo jak wioska, która została zatopiona. Ona jest tam na dnie. Ludzi oczywiście przesiedlono. Niech was nie zmyli ta pozorna cywilizacja tutaj na wodzie. No bo jest zapora, są łodzie na tym akwenie, ale to, co jest dookoła na ziemi, jest naprawdę dzikie. W tych lasach wolno żyją tygrysy, niedźwiedzie malajskie, słonie, a już o pytonach i kobrach królewskich, a również różnych ohydnych pającurach i skolopendrach nie wspominam. Więc jeśli, jeszcze raz apel, chcecie się wybrać na trekking, to róbcie to z kimś, kto wie, o co chodzi. Płyniemy w miejsca widokowe, no zresztą nie będziemy robić radia. Dopłyniemy, to i ja się włączę, a i Andrzejek wam to pokaże. Wspaniały kolor wody oraz niezwykłe formacje skalne przywołują od razu na myśl wietnamską zatokę Ha Long. Akurat tam nigdy nie byłem, widziałem filmy, widziałem zdjęcia i gdyby mnie tu przeniesiono i miałbym określić, gdzie też jestem, to te obrazki z Ha Long mam tak mocno wryte, mimo żem tam nie był, że pomyślałbym od razu tak, to jest to. Teraz już będę wiedział, że nie tylko Ha Long może pochwalić się tak wspaniałymi, charakterystycznymi krajobrazami. Siedzę tutaj w pełnym słońcu. Oczywiście dostaliśmy listę rzeczy, które musimy ze sobą zabrać. I krem przeciwsłoneczny był bardzo ważnym wyposażeniem. I tak będę miał paski na stopach po klapkach. Kapelusz może zwiać. Na środku tej łodzi, tego longtaila, jest daszek. Ale pod daszkiem by mnie nie było widać. Więc zaraz zmykam pod daszek, płyniemy dalej. Jest tu mnóstwo niezwykle spektakularnych przesmyków wodnych pomiędzy skałami. Skały często wielkie, ale wcale nie te największe są obowiązkowym punktem wodnej wycieczki, każdej. Zaraz do nich dopłyniemy. 3 niewielkie skałki związane z pewną legendą. Otóż wedle niej w to miejsce, kiedy jeszcze rzeka nie była spiętrzona, przybyło 3 buddyjskich mnichów. I piękno krajobrazu tak ich oszołomiło, że jak to buddyjscy mnisi poczęli medytować, a medytowali tak długo i sumiennie, że skamienieli i zamienili się w owe skały. Zatem, zważywszy na to, jak dzisiaj wyglądają, można z czystym sumieniem powiedzieć: to są jedyni, prawdziwi, niepodrabialni, cisi mnisi.
Jezioro jest ogromne, liczy sobie 165 km². I teraz działa tutaj około 30 hoteli na wodzie. Tylko bardzo nieliczne są luksusowe, reszta najczęściej ma taki standard jak ten, zresztą zaraz to pokażemy w środku. Co ciekawe, pierwszeństwo w zakładaniu takowych hoteli mają Tajowie, ale ci Tajowie, którzy pochodzą z terenów zalewowych. Albo ci, których bezpośrednio wywłaszczono, albo też ich rodziny, bo to było bardzo dawno temu przecież. Musimy obejść to z drugiej strony, byśmy mogli zobaczyć, jak się tu śpi. Większość gości w takich hotelach spędza jedną albo góra dwie noce. No bo to jest miejsce przepięknie położone, ale bardzo specyficzne. Prąd jest tu tylko z generatora, zatem nie ma go przez cały czas. W związku z tym większość domków nie ma klimatyzacji poza otwartymi na przestrzał drzwiami albo wiatrakami, ale wiatraki działają też tylko wtedy, kiedy jest prąd. Domek jest urządzony spartańsko, ale właśnie w sam raz na jedną, dwie noce. No, mamy materacę na ziemi, mamy taką wnękę, łazienki nie ma, znaczy jest, ale wspólna, tak jak na kempingach, ale jest za to cudo. Każda taka jednostka mieszkalna jest wyposażona w swój taras z drabinką. Woda zdaje się ciepła, bardzo głęboka, miejscami 90 metrów, no i byłoby grzechem do niej nie wskoczyć. Woda jest rzeczywiście wspaniała, gdyż nie aż tak nieznośnie ciepła jak w Morzu Andamańskim na przykład. Chłodzi, daje ulgę. Przeprowadziłem niezwykle solidny, pogłębiony wywiad środowiskowy. No i wedle tego wywiadu w tym jeziorze nie żyje żadne stworzenie, które mogłoby mnie pożreć albo też użreć. A woda jest idealnie czysta. Park Narodowy. Zatem, moi drodzy, posiadanie takiego tarasu i takiego akwenu nawet na jeden dzień to wspaniała sprawa. No i to jest ochłoda. Pamiętajcie, że jak się tu mieszka, to lądem stąd nie ma ucieczki, więc jest się zdanym na to, co w tym miejscu gotują. Tajskim zwyczajem podano nam wszystko naraz, jeszcze tylko czekamy na jedną rybę. Często piszecie w komentarzach, że przez mój słowotok ekipa musi czekać z jedzeniem i wszystko stygnie. No więc tu nic nie wystygnie, mimo cienia jest 35 stopni. Co mamy? No, to jest masaman curry, czyli łagodne curry z kurczaka, w którym powinny być ziemniaki. Takie coś pomiędzy kuchnią tajską a kuchnią hinduską. O, są, widzicie? To jest to właśnie. Dobra, to jest łyżka, którą sobie każdy nakłada, więc ja tu mam łyżkę swoją. Tak, łagodne, delikatne, kokosowe, ale nie tak kokosowe jak to. To jest mianowicie tom kha gai, czyli również zupa z kurczakiem, nakokosowana, namleczkowana, nacytryniona, nagalangalowana, nakafirowana, limetkowana. Taka właśnie jest. W ogóle nie ostra to danie, rzadko w Tajlandii jest ostre. Tu mam kurczaka z orzechami nerkowca. Troszeczkę dziabnę. Nie mam kurczaka. O, jest ryba. Kapun krab. Ekstra. Otóż, owa ryba, jedliśmy ją już w Wietnamie. Ona nazywa się górami olbrzymia. Tam na to mówią ucho słonia. Bardzo dobra ryba. Wcale nie z rodziny karpiowatych, lecz z rodziny okoniowatych. No więc zostawimy już kurczaka w sosie słodko-kwaśnym, który jest tutaj, ponieważ jeśli to jest to,
o czym myślę, a chyba jest, to powinna być niezwykle zacna sprawa. Ości są. O, wyjmuję. To nie mój widelec, to widelec wszystkich. I sprawdzamy, jaka jest. Delikatna, nieprzesmażona. Słuchajcie, spożo. Oczywiście ja bym sobie to doostrzył, ale pewnie ostry sos mają. No i tyle. Jemy i dalszy ciąg przygody przed nami. Jezioro jest doprawdy ogromne, dlatego też warto zobaczyć, z czego ono powstało i do czego zdolna jest aktywność ludzka. Jesteśmy powyżej Tamy. Tama jest tam w dole, a to jest źródło tego gigantycznego akwenu. Mała rzeczka, Sok. I właśnie z niej to wszystko utworzono. Jesteśmy na obrzeżach Parku Narodowego, zatem tutaj aktywność ludzka, aktywność rolnicza jest dozwolona. To miejsce słynie, zresztą nie tylko to, bo wiele takich miejsc w Tajlandii, ale to również słynie z upraw kauczuku oraz bambusa. Zatem dostałem powitalną herbatę w kubku zrobionym z bambusowego pnia. Zresztą woda do tej herbaty, woda nie z rzeki, została zagotowana również w takim bambusowym saganie, czyli pniu. A jest to powitalny napój, ponieważ za chwilę będziemy płynęli również czymś bambusowym, mianowicie tratwą. Dopiero tutaj się dowiedziałem, że miejscowy las deszczowy jest najstarszym lasem deszczowym na świecie. Starszym nawet od Amazonii. Bardzo ciekawa historia, dlaczego to miejsce pozostało tak dziewicze. Niemal niezmienione przez człowieka, wyjąwszy oczywiście budowę Tamy. Jest to historia społeczno-polityczno-gospodarcza. Historia po prostu. Otóż w latach 60. i 70. Tajlandia przeżywała niezwykły boom ekonomiczny. No i się industrializowała, rozwijała. No więc różnego rodzaju przedsiębiorstwa, zakłady, fabryki wkraczały w różne tereny, no i zmieniały dziką przyrodę. Tymczasem równocześnie wtedy właśnie Indochiny i cała Azja Południowo-Wschodnia to było pole walki między światem zachodnim a komunizmem. Wojna w Wietnamie, komunizm w Laosie, nieco później czerwoni Kmerzy, straszliwy reżim w Kambodży. Tutaj również była partyzantka komunistyczna, zwalczana przez siły królewskie przy pomocy Amerykanów. A ponieważ to miejsce właśnie to był dziki las deszczowy, to była dzika dżungla, więc owe komunistyczne oddziały grupowały się tu. A skoro była tu partyzantka, to nikt tutaj nie otwierał swoich biznesów, nie karczowano dżungli, nie budowano niczego. No właśnie dlatego, że było niebezpiecznie. Partyzantkę zwalczono, ustanowiono Park Narodowy i tak zostało. No i jaki morał z tej historii? Że nawet dzięki komunistycznej partyzantce czasami coś dobrego może pozostać. Oczywiście pod warunkiem, że ta partyzantka już nie funkcjonuje.